mawiają, że na przyborach artystycznych nie wolno oszczędzać. A ja twierdzę, że się da. Cześć, tu Łowca Much. W dzisiejszym filmiku pokażę Ci, jak nie zbankrutować wybierając ekwipunek do malowania, a przy okazji kupować produkty dobrej jakości, które pozwolą na przyjemną i bezpieczną pracę. Ile razy zdarzyło Wam się kupić na promocji jakieś ładnie wyglądające pastele albo błyszczący jak diamenty lakier, a potem byliście zmuszeni wywalić całe opakowanie do śmieci po jednym użyciu? Albo byliście do tyłu ostatecznie i tak kupując droższy zamiennik, albo w ogóle rezygnowaliście z nowego hobby. Wierzcie mi, znam ten ból. Ceny akcesoriów do malowania każdego początkującego potrafią przyprawić o zawrót głowy. Na przykład jedna tubka farby akrylowej o pojemności 200 ml to koszt 15 zł. Gdybyśmy chcieli skompletować choćby podstawową 5-kolorową paletę, to już sypnęliśmy 75 zł. I to zupełnie naturalne, że chcemy wydać jak najmniej pieniędzy. No chyba, że dla kogoś zakupy to rodzaj sportu. Ja tam na pieniądzach nie sypiam, a skoro oglądacie ten filmik, to wy chyba też nie. Dlatego przygotowałam dla Was najtańszy zestaw na rozpoczęcie przygody z malowaniem, jaki może być. I ogólnie parę wskazówek, jak nie przepłacać za przybory artystyczne. Tak więc zaczynajmy. Pierwsza i najważniejsza zasada. Kupuj to, czego potrzebujesz, nie to, co chcesz. O, jaka super hiperpowerowa farba! A co to? Pędzel do robienia gwiazdek okrągłych o średnicy 5 mm? I koniecznie muszę mieć airbrusher. Po co? Pomyślę później. Tak, nie robimy. Kupujemy tylko to, co jest nam potrzebne do wykonania 2-3 planowanych customów. Ni mniej, ni więcej. Wiem, że zdobywanie kolejnych przyborów z czasem przeradza się w nauk, ale serio, starajcie się trzymać emocje na wodzy. Tutaj jeszcze mała dygresja, mianowicie przeważnie nie opłaca się kupować w zestawach farb, pasteli i tym podobnych. O ile nie zamierzacie malować fantazy, większość kolorów zwyczajnie Wam się nie przyda. Najlepiej jest wybierać małe, specjalistyczne zestawy lub kupować je na sztuki. Po drugie, co się da, kupuj stacjonarnie. Zazwyczaj ceny są jedynie ciut wyższe lub porównywalne, a odchodzi Ci koszt wysyłki. Niejednokrotnie potrafi być większy niż cena samego produktu, a już broń Boże kupować na Allegro, jeżeli nie możecie wziąć kilku rzeczy od jednego producenta. I tak płynnie przechodzimy do kolejnej rady. Mianowicie kupuj wiele przyborów naraz. Postaraj się nie rozbijać niepotrzebnie sprawunków na kilka razy i połącz je w jedne duże zakupy. Na moim przykładzie, jako osoby, która wciągnęła się już to hobby na dobre, starczy raz na 2 miesiące uzupełnić zapasy, no chyba, że coś się akurat zepsuje. Kupowanie raz a dobrze ma jeszcze jedną zaletę. Łatwiej jest dobić cenę do darmowej wysyłki, zwrotu pieniędzy czy innych korzyści oferowanych przez programy lojalnościowe. Warto je sprawdzać i pamiętać o kodach promocyjnych i tym podobnych akcjach podczas robienia zakupów w sieci. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie, czy nie macie już przypadkiem potrzebnych artykułów pod ręką. I tak, zdarzyło mi się raz kupić kredki, a miesiąc później znaleźć takie same w moim pudle niespodzianek, ale nie o tym jest ten odcinek. Ani nie mam na myśli takich wynalazków jak lakier do paznokci. Kosmetyki zostawiamy tam, gdzie ich miejsce. Kosmetyczce. Głównie chodzi mi o ruszenie tą częścią mózgownicy, która odpowiada za kreatywność i memy, zrobienie stelaża z kawałka drutu z kabla, farby z mieszanki bieli z jakimś kolorem pasteli, które są z zasady tańsze, a nawet rzeźbienia gliną w glinie. Działa? Polecam. Jakby nie zawsze trzeba wydawać kupę kasy na ciężki sprzęt, żeby osiągnąć dobry efekt. Obowiązkowo też od razu porównuj zakup w kilku sklepach. Nieraz różnica ceny podkładu czy pędzli potrafi wynosić ponad 10 zł. Warto poświęcić chwilę czasu na zbadanie różnych opcji, nawet tych z archaicznym interfejsem czy ogłoszeń na portalach typu OLX. Do tej pory najskuteczniejszym w mojej opinii sposobem, gdzie czasem można było dostać praktycznie za darmo rzecz, która normalnie kosztuje ponad 30 zł, było przekonanie się do chińskich portali sprzedażowych. Osobiście poznałam tylko Wish i AliExpress i tego się trzymam. Jednakże niedawno usłyszałam o podatku wprowadzonym do zakupów w takich miejscach i to faktycznie wpłynęło na drastyczny wzrost cen, głównie kosztu wysyłki. Aktualnie przypominają one standardowe stawki, więc nie pozostaje nam nic innego jak porównywać je w innych sklepach. Drobne gadżety nie mają już tam racji bytu, raczej opłacać tylko kupowanie droższych rzeczy. Jak widać, w oszczędzaniu na sztuce nie chodzi o wybieranie najtańszych, najbardziej podłej jakości materiałów, a raczej szukanie najlepszych okazji dla dobrych i bardzo dobrych marek. Czas, który poświęcicie na malowanie 10 warstw złej jakości farbą zamiast jednej, jest o wiele cenniejszy. No to czas na małe wyzwanie. Czy stosując te zasady da się skompletować ekwipunek do malowania customów za mniej niż 100 zł? Uprzedzam, że uwzględniam tyle
tylko podstawowe przybory, taki must have na początek. Oraz ceny w podanych przeze mnie linkach mogą się zmieniać. I zakładam, że każdy ma w domu takie rzeczy jak gumka, linijka, ołówek, nożyczki etc. Plus większość z tych marek sama używam. Okej, po pierwsze środki bezpieczeństwa. Myślę, że nie każdy ma na miejscu rękawiczki lateksowe czy maskę, więc mamy już 3 zł za 10 sztuk rękawiczek. Tyle mniej więcej płaciłam w przydrożnym Aldi. Oraz jedną maskę. Następnie papier ścierny. Stoi 1000 do szlifowania nierówności na modelu. Jeden arkusz to około złotówka, zatem 2 zł. Zmywacz do paznokci do zmywania zabrudzeń w lewiatanie mam za 5 zł. To wszystko z łatwością dostaniecie w sklepach stacjonarnych. Teraz przenosimy już zakupy do internetu. Nożyk modelarski, który przyda się do wycięcia napisów, możecie dostać za kolejne 5 zł. Czas na wybór pędzli. Koniecznie syntetyczne. Naturalne szybciej się niszczą i często wypadają z nich włosy. Chyba nie chcecie mieć wiewiórczych włosów na customie koinka, prawda? Nie muszą pochodzić od jednego producenta, najlepiej w przynajmniej 2 różnych kształtach. To dopiero połowa mojej kolekcji, ale załóżmy, że bierzemy tylko 2 mini po 4 zł i czy inne za łącznie 20 zł. Te większych rozmiarów można zamienić równie dobrze na pędzle do makijażu, które kupicie w pierwszym lepszym Chinolu za 10 zł. Następnie farby akrylowe, nie akwarelowe. To zupełnie co innego. Sama użyłam głównie firm Kohinoor i Liquitex, natomiast tutaj wzięłam pod lupę Renaissance. Też jest dobra, szanowana marka. Na początek wystarczy biel, czerń, bordeaux, względnie czerwień, ochra oraz jakiś jasny brąz, np. siena palona. Do podków, jeżeli wasz model je posiada, można dodatkowo dorzucić srebrną lub perłową farbę. 5 tubek Renaissance za 27,5 zł. Kolejna bardzo istotna rzecz, pastele. Do późniejszego cieniowania konia. Oczywiście można próbować malować samymi farbami, ale uważam, że cieniowanie jest najbardziej przyjazną początkującym metodą. Do pierwszego customa, w zależności od maści, wystarczy wam 4-5 kolorów. 2 zł za sztukę, więc ostatecznie ogromne 10 zł. I nie martwcie się, zbliżamy się już do końca. Ostatni kluczowy składnik, Vernix. Matowy w sprayu Troton, który aktualnie używam i kocham ponad życie, dostaniecie już za 12 zł. Potrzebny będzie także Vernix Gloss w płynie do nabłyszczania oczu i krak. Amsterdam lub Renaissance 10-15 zyla. Podsumujmy. Rzeczy do preppingu 15 zł. Pędzle 18,5 zł. Farby akrylowe 27,5, pastele 10, a Vernixy 27. Zaokrąglając... 98 zł. Daliśmy radę! Z wysyłką w najgorszym razie 128. Gdyby kupić pędzle i farby w sklepie stacjonarnym, tak jak robię to ja, wyszłoby jeszcze mniej. A jeśli postanowilibyście kupić mniej kolorów, bo na przykład malujecie siwka, no przy odrobinie pomysłowości na pewno zmieścicie się w kwocie 100 zł. Jak widać, malowanie kostumów nie jest tylko zabawą dla bogaczy. Z łatwością możecie zarobić i odłożyć taką kwotę. I nie są to tylko puste słowa. Na swoim blogu opisałam już mnóstwo sposobów na zarobek dla nieletnich. Prawie wszystkie z własnego doświadczenia. Serdecznie zapraszam do skorzystania. Także zakupy przyborów artystycznych powinny być solidnie przemyślane. Takie drobne, codzienne wybory pozwolą wam zaoszczędzić naprawdę masę pieniędzy. W razie gdyby coś było niejasne, albo macie jakieś uwagi do moich wyliczeń, serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie też o łapce w górę i subskrypcji. W ten sposób dajecie mi znać, że powinnam robić takich więcej. W opisie znajdziecie również linki do wszystkich rzeczy wymienionych w filmiku. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia!